Cześć! Pokażę Wam dzisiaj jedno z najważniejszych narzędzi w chłodnictwie i w klimatyzacji, czyli wykres logarytmiczny ciśnienie entalpia. Następnie przy pomocy tego wykresu zrobimy obieg Lindego, naniesiemy na ten wykres i pamiętajcie, jeżeli to zrozumiecie, będziecie wiedzieli, jak działa każdy układ chłodniczy. Zapraszam! Po raz kolejny widzimy się przy tablicy. Materiały, które już dla Was przy niej nagrywałem, cieszą się dość sporą popularnością. Także wracamy i będziemy dzisiaj tłumaczyć bardzo ważne narzędzie w chłodnictwie i w klimatyzacji. Mówię tutaj celowo narzędzie. Jest to wykres logarytmiczny ciśnienie entalpia. Przejdźmy do konkretów. Celowo będę to rysował na tablicy. Mógłbym Wam tutaj zrobić przebitkę, wrzucić ten wykres, wrzucić ten obieg i go omawiać, ale myślę, że zdecydowanie lepiej to zrozumiecie, jeżeli będziemy to robili na bieżąco i na bieżąco będę Wam to tłumaczył. Zrobimy to oczywiście w bardzo prosty sposób. Oś pionowa, czyli ciśnienie wyrażone w barach. Oś pozioma, czyli entalpia, opiszemy ją literką H, wyrażona w kilojulach na kilogram. Prosta sprawa. Ciśnienie rośnie, entalpia rośnie. Ciśnienie, myślę, że każdy tutaj wie, o co chodzi, czyli to jest jakby większy napór na ścianki. Natomiast jak sobie wyobrazić entalpię? Najprościej byłoby powiedzieć, że trochę działa jak bateria. Czyli czym większa ta entalpia, znaczy, że ta bateria jest bardziej naładowana. Czyli układ w naszym przypadku będzie miał po prostu więcej energii. Trzecia, najważniejsza rzecz to jest kopuła. Te kopuły wyglądają różnie w zależności od czynników chłodniczych, ale do takiego wykresu w zupełności nam wystarczy. I co rozróżniamy na tej kopule? Mamy tutaj punkt K. Jest to punkt, powyżej którego już nie następuje skraplanie. Nie będziemy się tu więcej zagłębiać, dlatego że podstawowe układy chłodnicze, czy Wasza klimatyzacja, wszystko co tam się dzieje, dzieje się poniżej tego punktu. Lewa strona tej kopuły to jest ciecz nasycona, prawa strona kopuły to jest para nasycona. Co to znaczy? Czyli wszystko co mamy na lewo to jest ciecz, wszystko co mamy na prawo to jest para, natomiast w środku mamy mieszaninę, czyli w zależności w którym miejscu będziemy się znajdować, w środku mniej więcej oznaczamy to literką X i mamy 0,5, czyli w tym miejscu, nieważne czy przy takim ciśnieniu niższym, czy przy wyższym, może te linie ciśnienia mniej więcej oznaczę Wam na czerwono. Ciśnienie. Pamiętajcie, że linie ciśnienia są zawsze poziome na tym wykresie. Natomiast entalpia jest oczywiście pionowa. Czyli poruszając się, czy mamy niższe ciśnienie, czy mamy ciśnienie wyższe, równo w środku tej kopuły będziemy mieli połowę cieczy, połowę pary. Natomiast czym bliżej lewej strony mamy więcej cieczy, w tym momencie mamy samą ciecz nasyconą, natomiast tutaj mamy samą parę nasyconą. Kolejne bardzo ważne linie do odczytu tego wykresu to linie tak zwane izotermy, czyli linie stałej temperatury. Oczywiście linie stałego ciśnienia to są izobary. I izotermy są dość ciekawe, dlatego że przebiegają one w taki charakterystyczny sposób, czyli w środku kopuły pokrywają się z ciśnieniem. Ja tu też zaznaczę, bo na pewno ktoś zwróci mi uwagę, że to nie zawsze jest idealnie, bo faktycznie musimy tutaj rozróżnić, że mamy czynniki jednorodne i niejednorodne i w przypadku czynników, które nie są jednorodne, te linie tutaj nie są idealnie poziome. Mamy wtedy, jeżeli czynnik jest niejednorodny, składa się z kilku różnych czynników, one odparowywują czy skraplają się niejednocześnie i wtedy nie są te linie równopoziome, ale jakby nie skupiamy się na tym. Chciałbym, żebyście jakby zrozumieli to podstawowe działanie i tutaj zakładamy, że w miarę ten układ jest idealny, czynnik jednorodny, dlatego zakładamy, że linie ciśnienia są poziome
i linię temperatury, wszystko co w środku kopuły pokrywa nam się z linią ciśnienia. Natomiast po stronie cieczy linie temperatury wyglądają w ten sposób. To oczywiście w zależności jaka to jest temperatura, wygląda to tak. I z prawej strony w ten sposób. Czyli jakby tutaj stała temperatury w przypadku tej linii przebiega w taki sposób. Dlaczego w taki sposób to wygląda? Właśnie dlatego, że w momencie przemian, czyli czy mamy skraplanie, czy parowanie, zaraz tutaj wyjaśnimy, kiedy jest co, jak już narysujemy obieg Lindego, to w momencie skraplania, kiedy czynnik zmienia nam swoją postać, czyli czy z pary przechodzi w ciecz podczas skraplania, czy z cieczy w parę podczas parowania, jego temperatura i ciśnienie nie zmieniają się. Natomiast jeżeli już czynnik odparuje i jest samą parą, to przy stałym ciśnieniu jego temperatura bardzo mocno rośnie i to właśnie nazywamy przegrzaniem. Najważniejsze rzeczy, czyli tak, czym wyżej, tym wyższe ciśnienie, czym bardziej w prawo, tym mamy więcej tej energii w układzie i mamy stałe linie temperatury, warto tutaj wiedzieć, jak one przebiegają, no i nasza kopuła. To są takie 4 podstawowe rzeczy, które musicie zapamiętać. I teraz przy pomocy tego prostego wykresu narysuję Wam obieg Lindego. Zrobimy to kolorem zielonym. Zaczniemy może od parownika, czyli zakładamy, że przyjmujemy sobie tutaj przy jakimś ciśnieniu, mamy parowanie, czyli mamy stała temperatura, stałe ciśnienie, czynnik nam odparowywuje. Następnie musimy trochę przejechać dalej, dlatego że mamy tak zwane przegrzanie. Później mamy sprężanie, czyli wykres idzie mocno w górę. Zwiększa się ciśnienie i temperatura, tutaj w bardzo dużym stopniu. I następnie przechodzimy do skraplacza. W skraplaczu najpierw mamy ochładzaną parę. Tu mamy 100% pary, czyli para nasycona. I następnie mamy skraplanie. I po skropleniu mamy jeszcze dochłodzenie. I później mamy nagły spadek temperatury i ciśnienia, czyli jakiś element rozprężny, czy to kapilara, czy zawór rozprężny, czy elektroniczny zawór rozprężny. I ten obieg oczywiście jest zamknięty. Ważna sprawa. Kiedy co się dzieje? Mamy 4 przemiany, czyli mamy 4 najważniejsze jakby elementy w układzie. Mamy odparowanie, skraplanie, sprężanie i rozprężanie. Czyli tutaj mamy, może zrobię w ten sposób, 1, 2, 3, 4, tu zrobimy 1 prim i tu zrobimy 3 prim. 1 prim to jest przegrzanie, 1 do 2 to jest sprężanie, tutaj mamy sprężarkę, 2, 3, tutaj mamy skraplanie, chociaż samo skraplanie odbywa się w tym zakresie. To jest cały skraplacz. Następnie 3 prim dochłodzenie i 3 prim 4 rozprężanie, 4 1 prim to jest oczywiście odparowanie. Tak w ten sposób działa nam każdy układ, czy to chłodniczy, czy klimatyzacyjny. Musi nam najpierw układ, w momencie jeżeli wyobrażamy sobie czy chłodnicę, czy jakąś klimatyzację. To jest ten element, parownik, który znajduje się w środku w pomieszczeniu. Parownik nam musi pobrać to ciepło z pomieszczenia. Tłumaczyłem to w innych materiałach, że w przyrodzie nie występuje coś takiego jak zimno, czyli wszystko co chłodzicie, czy lodówka, czy właśnie klimatyzator w domu, on musi zabrać ciepło Wam z tego pomieszczenia i wyrzucić gdzieś na zewnątrz. Wiecie, że lodówka z tyłu czy z boku jest ciepła, dlatego że ona wyrzuca to ciepło, które pobrała z środka. I tak samo mamy właśnie z klimatyzacją, czy z każdym układem chłodniczym. Zabiera nam ciepło, czyli pobiera tą energię, w tym momencie ma dużo więcej energii. Sprężarka spręża do dużo wyższej temperatury, do dużo wyższego ciśnienia, żeby można było oddać na tym poziomie skraplaczu energię, następnie dochłodzić i rozprężyć czynnik, żeby z powrotem był gotowy do poboru energii. Narysuję Wam teraz, może nie narysuję, ale napiszę krótko te 4 najważniejsze przemiany. Pominiemy przegrzanie, dochłodzenie, o tym powiem na końcu. Czyli mamy tak, parowanie, skraplanie,
sprężanie. I rozprężanie. I teraz co się dzieje z temperaturą, co się dzieje z ciśnieniem i co się dzieje z entalpią, czyli z energią. Parowanie. I to może zaczniemy inaczej, od sprężania i rozprężania. Tutaj mamy prosty temat. Sprężanie. Co się dzieje z temperaturą? Widzimy, że ta temperatura nam bardzo mocno rośnie. Nie mamy tutaj najmniejszej wątpliwości. Strzałka w górę i to taka naprawdę solidna. Co się dzieje z ciśnieniem? Jak widzicie na wykresie, linie ciśnienia nam tutaj przebiegają poziomo, mniej więcej gdzieś tutaj. Ciśnienie oczywiście również bez wątpienia rośnie nam w górę. Co się dzieje z energią? Ona już nie tak diametralnie rośnie w górę, ale oczywiście również, jak widzicie, punkt 1 mamy tutaj, punkt 2 mamy dalej. Tej energii nie przybywa nam tu jakoś znacznie dużo, ale ona również rośnie. Następnie rozprężanie, czyli 3'4. Temperatura, jak widzicie, zdecydowanie spada. Nie jesteśmy w tym zakresie, tylko jesteśmy tutaj. Te linie temperatury przebiegają pod skosem, także jak widzimy, ta temperatura spada. Oczywiście w rzeczywistości może być tak i często tak jest, że w momencie rozprężania już pojawiają się te pęcherzyki pary i ta linia pionowa kończy się nie tutaj na linii nasycenia cieczy, ale trochę dalej. Ale wiemy, że podczas rozprężenia ta temperatura musi nam spadać. Chociaż tutaj też trochę Wam źle mówię, bo nawet jeżeli będziemy w tym zakresie, to również ta temperatura nam spada, tyle że nie tak mocno jak poza kopułą. Także bez wątpienia temperatura zawsze przy rozprężaniu idzie w dół. Ciśnienie, ta sama sytuacja, zdecydowanie w dół. I energia, w tym przypadku możemy powiedzieć, że zostaje nam bez zmiany. Tak też się dzieje. I następnie parowanie i skraplanie. Zacznę od energii. Tu jest prosta sprawa. Parowanie, idziemy stąd, tutaj. Także energia, jak widzicie, entalpia zdecydowanie nam rośnie. W przypadku skraplania idziemy w drugą stronę. Energia zdecydowanie nam maleje. Następnie ciśnienie i temperatura. I tu jest właśnie ważna sprawa do omówienia, dlatego że wielu z Was wydaje się, że coś się dzieje z temperaturą podczas parowania i podczas skraplania. Ale tak naprawdę same te przemiany, czyli samo skraplanie, które znajduje się odtąd dotąd, ani ciśnienie, ani temperatura się nie zmienia. Czyli w obu tych przypadkach i jeżeli chodzi o parowanie, i jeżeli chodzi o skraplanie, ciśnienie i temperatura się nie zmieniają. W całym skraplaczu oczywiście ta temperatura nam spadnie, dlatego że w momencie jak mamy parę, to zanim się zacznie skraplać, ochładza się, plus dochodzi nam ten parametr dochłodzenia, który też jest kluczowy. Natomiast podczas parowania bardzo kluczowy parametr, czyli przegrzanie. Musimy przegrzać te pary, żebyśmy mieli pewność, że sprężarka nie zaciągnie sobie ciekłego czynnika, bo w momencie, jeżeli tu zaczęlibyśmy sprężanie, nie mamy pary, ale mamy jeszcze kropelki cieczy. Załóżmy tutaj w 20%, tutaj w 10%. Musimy być pewni, że mamy parę już przegrzaną, dlatego bardzo ważnym parametrem jest to przegrzanie. Po prostu parownik musi być na tyle przewymiarowany, żeby czynnik, który już w nim odparuje, nabrał jeszcze kilka stopni Kelwina czy Celsjusza, tu akurat wychodzi na to samo, żeby mógł przejść do sprężarki i zostać sprężony. Ale sam proces parowania nie zmienia nam ani temperatury, ani ciśnienia. I to jest właśnie coś, co wielu z Was nie do końca właśnie to rozumie, ale w ten sposób to wygląda i samo parowanie i samo skraplanie nic nie zmienia. Mogę Wam to na przykładzie wody, żeby sobie to wyobrazić. Wiemy, że woda paruje w naszym ciśnieniu w 100 stopniach Celsjusza.
I w momencie, jeżeli gotowalibyście wodę, no powiedzmy w czajniku czy w garnku, byłby układ idealny, czyli nie mielibyśmy żadnych strat ciepła, byłoby to zamknięte, to ta woda, wlewacie wodę z kranu, powiedzmy ma 5-8 stopni, zaczynacie ją podgrzewać. Ona nabiera tej energii, czyli bylibyśmy, załóżmy, że tu mamy ciśnienie około 1013 hektopaskali, czyli 1 bar i działamy na przykładzie wody. I tu mamy jakąś tam temperaturę 5 stopni Celsjusza. A tu w tym miejscu dla wody mamy 100 stopni Celsjusza. I teraz mamy to nasze ciśnienie, wlewamy wodę 5 stopni i ta woda by nam się tutaj gotowała. Woda się gotuje, czyli 6, 7, dochodzimy do 100 stopni Celsjusza w tym czajniku i co się dzieje? Ona zaczyna parować. W momencie jak zacznie parować, jeżeli to by było zamknięte, para nie miałaby prawa osiągnąć więcej niż 100 stopni Celsjusza, dopóki cała ta woda by nie odparowała. Czyli wchodzimy w moment, kiedy ta woda paruje. Wiecie, że podgrzanie od tych 5 stopni do tych 100, 1 litra, czyli kilograma wody zajmie, nie wiem, teraz w dobrych czajnikach minutę, 2, już nieważne, krótko, ale żeby to wszystko odparowało, to musielibyście zostawić na bardzo długo ten czajnik. Dopiero jakby wszystko odparowało, to dopiero jakbyśmy mieli samą parę, bez ani grama cieczy, ta para by zaczęła się przegrzewać. I by dostała wtedy 101 stopni, 102 i tak dalej, aż byłaby mocno przegrzana. W taki sposób to wygląda. I dlaczego to jest tak ważne, że każdy układ chłodniczy musi mieć skraplanie i parowanie? Na przykładzie wody. Prosta sprawa. Ciepło właściwe wody wyrażone w kilojulach na kilogram Kelvin ma wartość 4,19. Czyli tyle ciepła potrzebuje pobrać, tyle energii, czyli ciepła potrzebuje dostać ta woda, żeby 1 kg wody podgrzać o 1 stopień Kelwina, dlatego jest to ciepło właściwe, bo właściwe odnosi się zawsze do, jeżeli chodzi o kilogramy, do 1 kg, temperatura do 1 Kelwina i tak dalej. Ciepło właściwe tej wody to 4,19, czyli tyle tej energii musi pobrać, żeby ją podgrzać 1 kg o 1 stopień Celsjusza. Ale żeby odparować ten 1 kg, nie chcę Was teraz wprowadzić w błąd, ale to jest około 2250 kJ na kilogram Kelvin. To jest ponad 500 razy więcej. Dlatego, jeżeli nie następowałyby te przemiany w układach chłodniczych, w klimatyzacjach, nie bylibyśmy w stanie tak manewrować tym ciepłem i go transportować, tą energią. Dzięki temu, że parowanie i skraplanie jest w stanie tyle tej energii przetransportować, mamy właśnie układy chłodnicze i klimatyzacyjne. Myślę, że to tyle, jeżeli chodzi o najważniejsze informacje. Zapamiętajcie sobie to. Jeżeli zrozumiecie, w jaki sposób to działa, będziecie rozumieli każdy układ chłodniczy. A ja jeszcze chciałbym na koniec Wam zrobić takie małe zadanie domowe. Podam Wam tu wzór i sprawdzicie sobie, na ile ten wzór jest. Oczywiście on nie jest prawdziwy w świecie idealnym, ale sprawdzicie sobie to w swoim przypadku. Na pewno każdy z Was posiada w domu czajnik i gotuje wodę. Ten czajnik ma jakąś wydajność. Może mieć 2 kW w zależności, kto ma jaki czajnik. I teraz wzór na wydajność w naszym przypadku będzie wynosił nasze ciepło właściwe wody razy masa tej wody razy delta T, czyli różnica temperatury, podzielone przez tau, czyli czas. Przeniosę Wam to teraz, zobaczymy, czy nam się zgadzają jednostki, czyli jeżeli czajnik mamy w kilowatach, oznacza to ciepło właściwe to są kilojoule na kilogram Kelvin. Mnożymy to razy masę w kilogramach, czyli musicie, jeżeli macie litr wody, to będzie 1 kg. Razy delta T w kelwinach. Tu akurat nie będzie znaczenia, czy to stopnie Celsjusza, czyli w momencie, jeżeli nalejecie z kranu wodę, która ma, załóżmy 10 stopni Celsjusza w tym przypadku,
wiadomo, że ona się gotuje przy 100 stopniach Celsjusza, to wtedy delta T to będzie 90 i podzielicie to przez czas gotowania, czyli sekundy. I widzimy, że tutaj ładnie kilogramy nam się ukracają, kelwiny nam się ukracają i wychodzą nam kilojoule na sekundę, a joule na sekundę to jest kilowat, czyli mamy nasz kilowat. Znacie wszystkie wartości, czyli moc czajnika, ciepło właściwe, które zawsze będzie 4,19 dla wody. Tutaj sobie to możecie podstawić w każdym przypadku. Masę, czyli ilość tej wody, różnicę temperatur, o ile zostanie podgrzana i czas, w którym zostanie podgrzana i zobaczycie, czy to Wam się będzie zgadzało. W świecie idealnym powinno się zgadzać idealnie. Ja myślę, że około 15%. 15% wyjdzie Wam niedokładności, bo dochodzą straty, wiadomo, to ciepło nam ucieka, rozchodzi się też po ściankach czajnika, nie wiadomo też, czy przy równych 100 stopniach się wyłącza, czy nie ma jakiegoś przeciągnięcia ten czajnik, ale chciałbym, żebyście to zrobili i napiszcie mi w komentarzach, jak duża różnica Wam wyszła, zobaczymy, kto jest bliżej, kto ma najlepszy czajnik i jest bliżej tego idealnego gotowania wody. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że lubicie tego typu materiały. Wiadomo, że nie każdy się tym interesuje, ale jeżeli ktoś tutaj ma jakieś wątpliwości, to myślę, że dużo to może pomóc. Nie wspomniałem, mówiłem o przegrzaniu i dochłodzeniu. Myślę, że tu nie ma sensu więcej. Jeżeli chcecie wiedzieć na ten temat więcej, to mamy film na kanale. Tam przez kilka minut tłumaczę, co to jest właśnie przegrzanie i dochłodzenie, jak to też zmierzyć na układzie. Ale jeżeli chcielibyście więcej tego typu materiałów, macie jakiś pomysł, to piszcie również w komentarzach. Nie przedłużam, zapraszam Was do kolejnych materiałów. Cześć!